Jeżeli chodzi o mnie, rzeczywiście pracuję razem tutaj z koleżankami, które tworzyły to dzisiejsze spotkanie w Virtus Lab. Kilka przy okazji odciągających od mojego głosu informacji do przeczytania. Pracuję w tej chwili jako starszy kierownik produktu, tak cudownie nazywa się to po polsku. Bardzo ciężko jest mi przetłumaczyć te wszystkie nazwy na polskie, więc jak czasem będę mówić coś po angielsku, to się nie zdziwcie. Jest mi dużo prościej, wygodniej. Wydaje mi się, że to też zaczyna być takim typowo uniwersalnym językiem dla IT. Wydaje mi się, że fajnie się trzymać tego kontekstu. W związku z tym moja prezentacja jest po angielsku, ale mam nadzieję, że wszyscy dadzą sobie radę. Zaczynając ode mnie, tak jak już moja poprzedniczka wspomniała, jestem historykiem, tak, rzeczywiście jestem tym przykładem humanisty, który jednak trafił do IT. Co ciekawe, rzeczywiście od jakichś 6 lat zajmuję stanowisko menedżerskie, które jest bardzo różne, robiłam bardzo różnych, wiele rzeczy, o tym jeszcze postaram się opowiedzieć, ale tutaj chciałabym trochę przybliżyć tego, jakby co dla mnie ważne jest w życiu i czym się gdzieś tam kieruję i skąd się troszeczkę to wzięło. Od samego początku ważny dla mnie był kontakt z ludźmi, ale w ograniczonym zakresie. To, że stoję tutaj przed Wami, to jest dla mnie bardzo duże wyzwanie. Też nie miałam okazji czegoś takiego robić. Stresuję się, stresowałam się dzisiaj w nocy, stresowałam się cały dzień. Na szczęście mam dużo koleżanek, które mnie wspierają i też po Waszych uśmiechach widzę, że nie jest tak źle. Niemniej jednak to, co chcę Wam przekazać, to to, że rzeczywiście należy podążać za swoimi marzeniami, ale też starać się challenge'ować w jakiś sposób rzeczywistość, starać się wyjść ze swojej strefy komfortu, bo wydaje mi się, że tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć lepsze wyniki i zrobić coś, na co wydaje nam się, nie było nas stać. I tak też zrobiłam. Zaczęłam swoją karierę pracując na stacji benzynowej. Tak, zależało mi bardzo na tym, żeby pracować i uczyć się w tym samym czasie. Strasznie byłam nastawiona zawsze na takie działanie, róbmy coś, co będę się tylko uczyła, nie może tak być. Więc studiowałam historię, studiowałam ją na Uniwersytecie Jagiellońskim, stwierdziłam, to nie dla mnie, tam jest za dużo ludzi, ja tu muszę takie indywidualne studia mieć. No i wybrałam taki super fajny uniwersytet, o którym niewiele osób wie. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, tak, to jest pełna nazwa, należy tak prezentować. Co było fajne i co lubię tak naprawdę w swojej pracy do tej pory, to, że była to praca indywidualna, w małym zespole, nie tak jak na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uczyło się ze mną około 200 osób, tylko miałam swój taki pierwszy super mały zespół, było nas 8 osób, byliśmy takimi super gwiazdami uniwersytetu, bo nikt nie chciał studiować historii Kościoła. Dla mnie to była super opcja. Dosyć, że najmniej zajęć, to jeszcze weźcie pod uwagę, że uczysz się raz historii, nie takiej zwykłej, podstawowej, a potem drugi raz Ci to wykładają, żeby zapamiętać historię Kościoła, bo jednak do XIX wieku to się ze sobą bardzo łączyło. Także win-win, mniej zajęć i jeszcze w dodatku 2 razy mówią to samo, większa szansa, że się zapamięta. No i jakoś to poszło. Na ostatnim roku studiów postanowiłam, że no nie, za dużo siedzenia w domu, chciałabym zrobić coś innego i zdecydowałam się na wyjechanie na Erasmusa, który no, troszeczkę zmienił moje życie, jak wielu osób, podejrzewam. Jako że tak naprawdę moim największym zamiłowaniem nie była sama historia, a historia sztuki, wymyśliłam sobie taki uniwersytet w Belgii. W Belgii może i znany, w całej reszcie świata mniej. No i chciałam bardzo tam pojechać i pomyślałam sobie, no jak na Erasmusa to tylko tam. Poszłam tak naprawdę do dziekana uniwersytetu, mówię, ja chcę tam. No dzień dobry, tak, fajnie, Pani Dominiko, nie mamy miejsc, bo to jest tak dla innego wydziału i w ogóle, tak, wiem, dziękuję, dzień dobry, jeszcze raz, ja tam bardzo chcę, bardzo proszę. No i udało mi się, nie? To był taki pierwszy moment, gdzie ktoś postawił mnie przed sytuacją, no fajnie, że chcesz, ale co z tego, są też inni, trzeba coś zrobić. Więc no, zdecydowałam się gdzieś tam zaaplikować z innego wydziału, porozmawiać, przekonać ludzi, że tak, to jedno miejsce, które jest zarezerwowane na ten rok, to ono musi być dla mnie. Tam jest taka książka, na której podstawie ja muszę napisać swoją pracę magisterską, no nie da rady. Jak mnie tam nie wyślecie, no to po prostu bez sensu te studia, trzeba to rzucić. W ogóle po co studiowałam, jak nie dajecie mi możliwości zrobić teraz tego, co chcę, prawda? No tak troszeczkę podeszłam do sprawy ostro, ale się udało, rzeczywiście się udało. Rzeczywiście udało mi się też skorzystać z tej książki
książki w bibliotece, ale nie to było najważniejsze. Najważniejsze było to, że postanowiłam wykorzystać te 8 miesięcy, które miałam na naukę języka holenderskiego. Wcześniej już umiałam też język włoski, oprowadzałam przez 5 lat wycieczki tutaj po Krakowie oraz w różnych innych miejscach. Pracowałam tak naprawdę cały ten czas, całe swoje studia jako pilot wycieczek, jako przewodnik, więc o dziwo nie mam problemów z tym, aby mówić do większego tłumu, ale niekoniecznie o sobie. Natomiast zdecydowałam się, że kurczę, no fajnie z tymi Włochami, fajnie, ciekawi ludzie, ale ja może bym chciała po holendersku, bo mało jest osób, może uda mi się zatrudnić w samym muzeum, no bo przecież moim marzeniem, jak każdego historyka kończącego uniwersytet, jest, żeby zatrudnić się w jakimś muzeum. No sobie pomyślałam, super, po holendersku fajnie, to będę oprowadzać w jakimś muzeum, jest już plan na życie, da się zrobić, nie? No ale plany się zmieniają. Wróciłam sobie z tej Belgii, zastała mnie taka smutna rzeczywistość, że no, tak żeby ludzi oprowadzać, to ten język musi być trochę wyżej, nie? Ten tam B2 to trochę jednak za mało, oni są bardziej wymagający niż Włosi, Włochom wystarczy tam powiedzieć pizza i się już cieszą, nie? A tutaj niespodzianka, trzeba trochę więcej, co więcej te słowa są tak skomplikowane, tak długie i tak ciężkie, prawie tak jak w niemieckim, tylko troszeczkę prościej, bo bez przypadków. I pomyślałam, nie, to ja mam nowy plan na życie, ja pójdę pracować w korporacji, tak jak moi znajomi. Większość ludzi, z którymi pracowałam wcześniej, właśnie różnych przewodników, pilotów wycieczek, oni w pewnym momencie czasu, kiedy kończyli studia, wszyscy szli do korporacji. Ja sobie pomyślałam, dobra, ja też to robię. No, tylko gdzie ja pójdę, co ja będę właściwie tam robiła, nie? Dzień dobry, jestem historykiem, tak, znam się na niczym, ale właściwie to na wszystkim, jak mnie nauczycie. To było moje podejście tak naprawdę. I nie ma się co tego bać, tak naprawdę jeżeli zaczynacie, to pokazujecie to, co potraficie, bądź pokazujecie to, że da się zrobić pewne rzeczy i że macie na nie pomysł, bo to jest czasami najważniejsze. Tutaj. Okej, super. To jest książka, która jest moim utrapieniem. Nie skończyłam jej do dzisiaj i tak strasznie nie cierpię, no ale musiałam szybko tą książkę ogarnąć. No bo pomyślałam, dobra, do korpo, nie mam żadnego doświadczenia, w sumie nie robiłam nic ważnego w życiu. Dobra, ale ten holenderski to jednak znam. No to szukamy pracy. I tu pojawił się pierwszy problem, no bo jak aplikować na jakiekolwiek stanowiska pracy bez żadnego doświadczenia, jeszcze szczególnie w korpo, gdzie tam zawsze są wymagania. Oprócz tego, że znasz język, to jeszcze fajnie, jakbyś, nie wiem, umiał cokolwiek, nie? Padło na księgowość. Udało mi się znaleźć pracę o dziwo bardzo szybko, później dowiedziałam się dlaczego, po prostu nikt nie mówi po holendersku w Krakowie. Nie było potrzebne żadne wykształcenie, żadne doświadczenie, umiesz się zająknąć, jest wszystko ok. Ale z tym jest związana taka ciekawa historia. Zanim przyjęli mnie do tego Accenture, to było coś takiego, co właściwie do dzisiaj się odbywa często w różnych filmach, czyli language check. Co ja przeżyłam? To, co przeżywam dzisiaj, mówiąc do Was, to jest nic. To, co przeżyłam dzisiejszej nocy, zastanawiając się, jak zrobić tą prezentację i co tam tak naprawdę wrzucić, to też jest nic. Ja pomyliłam sobie dni tej rozmowy. No i zadowolona, jak zawsze z notatkami, tak, to są moje notatki, znowu nie używam. Szłam sobie zadowolona do sklepu, do Bonarki, idę na zakupy, fajnie, nagle ktoś do mnie dzwoni. Okazało się, że pani dzwoniła do mnie dzień wcześniej, niż ja sobie to zapisałam w swoim kalendarzyku. No i tragedia, bo pani do mnie zaczynała mówić po holendersku. Ja sobie myślałam, Boże, co się dzieje? Siadłam na środku tej Bonarki, rozłożyłam te swoje karteczki, jakoś dałam radę, bardzo się obawiałam, to w ogóle tragedia. Znaczy fajnie, że mnie wzięła z zaskoczenia, może to nawet było lepiej, ale wciąż, no to nie było to, na pewno nie byłam z siebie zadowolona. Ale nauczyłam się tego, że jeżeli będę próbować, to się w końcu uda, nie? Tak samo jak z tym wyjazdem do Belgii. Uparłam się, próbowałam, dążyłam do celu, udało się, próbujemy dalej. No, okazało się, że jednak umiem się zająknąć, powiedzieć, co robiłam w poprzednie wakacje i jakie są moje marzenia na przyszłość, bo zazwyczaj takie są pytania na tych rozmowach. No i przyjęli mnie do tego super Accenture, zostałam, uwaga, księgową. Ja, człowiek, który, no, matematykę skończył w drugiej liceum. Tak bardzo się cieszyłam, że jestem w klasie humanistyczno-dziennikarskiej, gdzie nikt nie będzie ode mnie chciał niczego związanego z biologią, chemią, matematyką, właściwie niczym. Wszystko to, cała reszta, która przychodzi mi tak super fajnie, prosto. No cóż, spotkałam się z rzeczywistością, trzeba było otworzyć Excela, którego szkoleń robiłam do tej pory chyba już 10 i nie cierpię tego, po prostu tego nie cierpię. No ale zaczęłam tę pracę, robiłam te rzeczy, oprócz tego robiłam wszystko, co mogłam, byle nie pracować w tej pracy. I tu jest właśnie zdjęcie z moją przyjaciółką, którą mam do dzisiaj, która do dzisiaj pracuje w Accenture.
byłyśmy na Absolvent Talent Days. Czemu nie? Wszystko byle nie pracować. Taka była wtedy zasada. Kolejną taką fajną rzeczą, którą tam robiłam i która rzeczywiście, wydaje mi się, troszkę zmieniła w moim życiu i zmieniła też mój pogląd, jako że zgłaszałam się do wszystkiego, no nie? O, jakaś puls grupa, będziemy robić, zastanawiać się, czy chcemy chodzić do pracy, czy pracować z domu. Tak, ja się zgłaszam, super, fajnie. Absolvent Days, nie ma problemu. No i okazało się, że jest taki konkurs na usprawnienia procesu. Ja jestem generalnie leniwa. Nie lubię robić rzeczy, które nie widzę, żeby przynosiły sens, a już na pewno nie lubię robić tego 2 razy. W związku z tym, jak słyszę usprawnienia, a to super, w księgowości usprawnienia, no to jest bardzo istotna rzecz, naprawdę. Jeżeli ktoś Wam proponuje jakieś rozwiązania, bierzcie to w ciemno, bo to na pewno się uda i na pewno będzie lepsze od robienia po prostu czegokolwiek manualnie. To zawsze, ja już się tego nauczyłam w swojej tak naprawdę karierze w IT, że jednak trzeba z tego korzystać. Był taki konkurs do programu Robotic Process Automation, gdzie należało wymyślić jakieś fajne usprawnienia do swojego procesu, do procesu tam ludzi, z którymi pracujesz, no i wysłać kilka takich pomysłów. No to siadłam, napisałam, nie musiałam pracować, prawda, nie musiałam księgować ekstra, robię co mogę, nie musiałam odbierać telefonów po holendersku, to jest najgorsze. No wiecie, jeszcze jak tam coś zaksięgować, to pół biedy, ale jak ktoś zadzwoni i zaczyna coś mówić, no to jest problem. No więc wymyśliłam, okazało się, że wymyśliłam całkiem fajne rzeczy. Przyjechali ważni ludzie z Warszawy, o jak się ucieszyłam strasznie, i zaprosili mnie do tego, żeby uczestniczyć tak naprawdę w takiej grupie produktowej zajmującej się usprawnianiem tak naprawdę wszystkich procesów, no tak naprawdę całym Accenture, które było tutaj, na całym naszym projekcie. I wtedy zobaczyłam, że są tacy ludzie, co się zajmują fajnymi rzeczami, nie? Że oni sobie tak przyjeżdżają, o tutaj fajne masz pomysły, to ja Ci tu pomogę i wdrożymy te pomysły, chodź, zaplanujemy, tu rysowaliśmy jakieś mapy, Jezu, byłam niebo wzięta. Dowiedziałam się jakby, co ci ludzie robią, jakie mają stanowiska, sobie myślę, no to ja się tutaj nie nadaję do tej księgowości, prawda? Musimy robić coś więcej. I wtedy też tak naprawdę zainteresowałam się czymś takim jak projekt. Co to w ogóle jest projekt? Po co się to robi? Co to właściwie oznacza? I pomyślałam sobie, że no fajnie by było się tym zajmować, fajnie by było robić samemu takie projekty, nie? Szukać takich ludzi, którzy robią usprawnienia, robić coś takiego, no fajna sprawa. Dlatego szybko zrezygnowałam z Accenture, no szybko, mniej więcej po roku. I udało mi się znaleźć pracę kolejną w Akamai. Już firma bardziej IT, chociaż Accenture też jest IT, natomiast mój dział nie miał z tym nic wspólnego. Akamai było firmą założoną chwilę wcześniej w Krakowie. Inaczej biuro w Krakowie zostało założone chwilę wcześniej i zdecydowano się poprzenosić większość procesów z innych krajów do Krakowa. Otwarte było biuro, było dużo ludzi, dużo chętnych ludzi do pracy, szczególnie w dziale księgowości, więc skorzystałam z okazji, że no przecież mam już super dużo doświadczenia, cały rok. Ja się tak tym doświadczeniem super chwaliłam, że naprawdę wszyscy przyjmowali to jako coś naprawdę istotnego. No i już nie powiem o tym, że przecież uczestniczyłam w projekcie, w takim bardzo dużym programie Robotic Process Automation. No halo, to przecież ja wszystko wiem o usprawnieniach, a już na pewno o tym, jak przenieść proces, żeby było super. To nie była prawda, nie wiedziałam nic. No ale jednak mnie przyjęli jako pierwszą osobę tak naprawdę do tego mini działu księgowości AP, gdzie trzeba było te procesy przenieść z Indii, czy też robić podwójną księgowość z Brazylii. No ciężka sprawa, nie spodziewałam się. Co więcej, miałam testy językowe nie tylko już z holenderskiego, ale jeszcze z włoskiego, jeszcze z hiszpańskiego. No ciężko. Ale sobie pomyślałam, jakoś to będzie, nie? Ten stres przed samymi tymi rozmowami, ten stres przed samym pierwszym dniem pracy, no generalnie to było wszystko straszne. Nie polecam, a z drugiej strony super zachęcam, bo kiedy ten stres już przejdzie, jest już coraz lepiej. Wrzucam tutaj wszystkie swoje zdjęcia. To zdjęcie z tym tortem z Akamai. Znalazłam je tak naprawdę dzisiaj. Szukałam bardzo długo, bo to jeszcze na jakimś starym telefonie i musiałam grzebać strasznie długo po dysku. Ale jest to coś, co sprawiło mi przyjemność, kiedy mój zespół otrzymał taki właśnie tort za nasze osiągnięcia, za to, że udało nam się fajnie przenieść ten proces, za to, że no, wszystko działa, nie było żadnego fuck-upu, nic złego się nie wydarzyło. Strasznie mi było miło i pomyślałam sobie, kurczę, fajne są te korpo.
nawet torty dają, nie? Jak wystarczy coś po prostu zrobić. To nie jest tak, że dobrze czy źle, przepraszam. Po prostu wystarczy coś zrobić, nie? Swoją pracę wykonuję, że oni przychodzą z tortem, dziękujemy, dobra robota, nie? No fajnie, fajnie. Ale w tym czasie już zdążyłam się nauczyć na swoim poprzednim doświadczeniu, że jednak to, co ja chcę robić, to jest coś innego i wtedy tak myślałam, chciałam zarządzać projektami. Poszłam na studia, pomyślałam sobie, że po tej historii to będzie ciężko, ale może czegoś się dowiem, może czegoś się nauczę, może skorzystam z wiedzy innych ludzi. No i udało się. Tak naprawdę skończyłam wtedy studia z zarządzania projektami na UEK-u. No i wtedy to już byłam taka nastawiona, super ekstra, nie? Tutaj takie metodyki, takie, Jezu, ale będę robić rzeczy. To po takich szkoleniach, po takich studiach, jeżeli ktoś fajnie to prowadzi, to masz taką super energię do tego, żeby robić rzeczy tak naprawdę kolejne. No i się udało. Dostałam pierwszą pracę jako menadżer. Bardzo długo szukałam, myślę jakoś pół roku, ale uparłam się, że tam ma być napisane menadżer. Już mnie nie interesuje, co ja tam będę do końca robiła, ale bardzo chciałam pracować w IT. Pomyślałam sobie, że jak już oczywiście byłam po tych wszystkich agile'owych szkoleniach, gdzie mówili, jak to fajnie się pracuje w tych zespołach, fajnie programiści, tu można być Scrum Masterem, tu tym, tu tamtym, myślę, jakąś ścieżkę znajdę, coś wymyślę. No ale jak wejść do tego IT? Przecież nikt bez żadnego doświadczenia mnie nie przyjmie na to, żebym zarządzała jakimkolwiek projektem bez tak naprawdę znajomości tego, co ci ludzie właściwie robią. Jako że pracowałam w Akamai, jest to firma, która zajmuje się tak naprawdę content delivery networkingiem, zajmuje się cloudem, ale też sieciami. I to było mi jakieś takie najbliższe. Stamtąd miałam tak naprawdę znajomych, którzy zaczynali też pracę w tym samym dniu, więc byli mi w stanie coś opowiedzieć. Pomyślałam sobie, dobra, to idę w takim razie, idę się uczyć czegoś z IT. No miałam takie coś, że musiałam się uczyć przez długi czas jeszcze po studiach. I poszłam na AGH na taką super akademię Cisco. Bez znajomości niczego, nie wiedziałam naprawdę nic. Oni tam pisali, że teoretycznie można iść tak po prostu podstawowo, fajnie wszystkiego nauczą, no to w ogóle nie jest prawda, nie? Na AGH-u nie uczą niczego od podstaw. Tam oni przychodzą i mówią tak jak pani na przykład w podstawówce. Już o tym mówiliśmy, pamiętacie na początku? Mniej więcej tak wyglądał cały ten kurs. Ale da się. Stresowałam się okropnie. Stresowałam się przede wszystkim tym, że tam są jacyś obcy ludzie. Ja zawsze się tym stresowałam. Stresowałam się tym, że będą sami faceci. No byli. Była tylko jedna dziewczyna, która doszła dopiero później. Stresowałam się tym, że właściwie nie wiem, co ja robię. Ale to są moje pierwsze podpięte kabelki. Pewnej soboty. Zrobiłam sobie zdjęcie i pomyślałam sobie, jest pięknie ta szafa, takie rzeczy robię, niemożliwe. Było bardzo ciężko na początku, nie mogę powiedzieć, że nie, było mega ciężko i mega trudno dla kogoś, kto matematyki nie lubił, a z IT nie miał nic wspólnego, ale jest wiele ludzi na tym świecie, którzy pomagają i nie mogę nigdy powiedzieć, że byłam w jakikolwiek sposób źle traktowana w jakiejś firmie bądź w jakimś środowisku ludzi z IT i tak naprawdę koledzy, którzy gdzieś tam zazwyczaj byli po studiach, bądź pracowali jako jakiś administrator sieci, no i po prostu mi na początku pomogli. Wytłumaczyli mi pewne rzeczy, tak żebym ja mogła zacząć, a potem tłumaczyłam ja im rzeczy, także nie jest tak źle. Skończyłam ten kurs, mając w każdym z semestrów, a było ich 4, powyżej 90%, dzięki czemu dostałam tak naprawdę jedną próbę podejścia do certyfikatu za darmo. Bardzo mi na tym zależało, bo jednak wtedy wszystkie swoje pieniądze wydawałam na kursy, na szkolenia i na podróże. Takie życie. Podróże zostały do dzisiaj. I wtedy też zmieniłam pracę rzeczywiście. Zostałam tym menadżerem, pojechałam na moją pierwszą w życiu podróż służbową do Londynu, ale było fajnie i strasznie chciałam się pochwalić tym widokiem z okna. 5 dni tego Londynu spędziłam zamknięta w tej sali, nie widziałam nic, ale widok był dobry, nie? Także bardzo fajne 5 dni podróży służbowej, bardzo dobrze to wspominam. Pracowałam tam w takim ciekawym dziale tranzycji procesów biznesowych, a dokładnie metodologii tej tranzycji. Wydaje mi się, że udało mi się tę pracę dostać nie ze względu na jakiekolwiek moje doświadczenie, bo naprawdę żadnego nie miałam, ale na jakąś taką znajomość metodologii. Ze względu na to, że jak usłyszałam, że można zostać project managerem i z czym to się gryzie, to poszłam na wszystkie kursy. Wszystkie. Standardowe metodyki zarządzania, agile, wszystko, co było dostępne. Po prostu kurs za kursem. Dlatego mówiłam, że to pieniądze na te kursy i podróże.
To wcale nie były żarty. Wydaje mi się, że doszkalanie jest mega istotne, jeżeli Wam się wydaje, że nie jest i że tam jakiś tutorial, oglądniecie, to się nic nie dzieje. Nie, to dzieje się, zostaje cały czas w pamięci. I tworzyłam tak naprawdę metodologię procesów biznesowych, czy też tranzycji tych procesów. Nadzorowałam innych transition managerów, którzy robili te procesy. No fajna praca, fajna, ale to jednak nie było dalej IT. Ale miałam już takie przesmyki po tych 5, jeszcze zobaczę, która godzina, po tych 5 szkoleniach z Excela, o których wspomniałam, no, żeby automatyzować rzeczy, nie? Tam było dużo raportów, nie będę nic robić ręcznie. Więc automatyzowałam te procesy. Okazało się, że no fajnie, coś chyba jednak wiem. Dostałam inny projekt. Dostałam projekt zautomatyzowania tak naprawdę całego działu i to była moja pierwsza jakaś taka większa współpraca z zespołem deweloperskim. Tak naprawdę troszeczkę w roli takiego product ownera, end usera. To przyniosło owoc w kolejnym właściwie roku, gdzie rzeczywiście się udało. Kurczę, to był ten pierwszy moment, właściwie drugi, bo pierwszy to był wtedy, kiedy mnie przyjęli z holenderskim, gdzie umiałam się tylko zakrztusić, że jednak się udało, a to był ten drugi moment, kiedy rzeczywiście ktoś dał mi szansę, bo o tym powinnam powiedzieć, rzeczywiście ktoś dał mi szansę, ktoś zobaczył, że jest ten potencjał, że prawdopodobnie będę w stanie go wykorzystać. No i rzeczywiście dał mi zarządzać jednym zespołem w Software House, takim małym Software House pracującym dla klienta ze Stanów. Dał mi zarządzać jednym takim malutkim zespołem iOS-owym. Oczywiście nie miałam pojęcia o iOS-ie. Przyszłam do pracy, dali mi komputer, ja go otworzyłam, no i tyle. No i nie wiedziałam, jak Maca włączyć wtedy, nie? Ale okej. Jakby nauczyłam się już tego, że trzeba się dostosować do otaczającej rzeczywistości i pytać. Ja często pytam ludzi, jak nie wiem, nie udaję, że wiem wszystko, po prostu pytam. No i taka super zakręcona tym Agilem i tym Scrumem, świeżo po szkoleniu ze Scrum Masterowania, myślę sobie, no to zrobimy tam taką rewolucję i to jest mój pierwszy w życiu retroboard. Robię zdjęcia takich rzeczy, które mi się przydarzają pierwszy raz w życiu, bądź są ciekawe. Mówiłam, że zepsuję. Więc tak, to jest mój pierwszy board z moim pierwszym zespołem, z którym pracowałam, nad super fajnym projektem. Takie... Muszę wspomnieć, bo to strasznie fajne, mój ulubiony. Robiliśmy trochę jak w Simsach. Nie wiem, mam nadzieję, że wszyscy widzieliście grę Sims. Tam można sobie tworzyć takie budynki, to my robiliśmy taki soft do tworzenia w ten sposób restauracji, nie? Tu układasz stoliczki, tam układasz kwiatki, super fajna sprawa. Nie wiedziałam nawet aż jak fajna, jak się przyjmowałam do tej firmy. Szybko się okazało, że jednak sobie radzę, nie? Jednak potrafię porozmawiać z tym zespołem deweloperskim, że jednak czasami przydają się takie miękkie umiejętności, że to niekoniecznie chodzi o to, żeby wszystko zrozumieć, że to nie jest tak, że ty musisz to wszystko wiedzieć. Oni ci wytłumaczą, jeżeli będą chcieli, żebyś się na coś zgodziła, to oni ci wszystko wytłumaczą w odpowiedni sposób. Tak te zespoły mają. Ja wiem to do dzisiaj. I do dzisiaj to stosują. No i co? Prowadziłam ten jeden zespół, potem się okazało, że ktoś tam odchodzi, to weź jeszcze ten drugi zespół. Potem, wiesz co, kurczę, zróbmy takie zmiany, to weź wszystkie zespoły, weź tych wszystkich tych ludzi i weź ty zarządzaj całym tym projektem. No dobrze, to było 50 osób, nie? No trochę już problem, zrobił się taki organizacyjny. Dla mnie to też było kosmiczne wyzwanie. Ja w tej pracy spędzałam noce i dnie i to tak... dosłownie i w przenośni. W przenośni, bo naprawdę o tym myślałam, a dosłownie, bo pracowałam ze Stanami i to jeszcze z LA, gdzie oni budzili się po południu i chcieli rozmawiać przez całą noc. To był też jeden z powodów, dla których z tej pracy jednak zrezygnowałam, mimo że najlepiej ją wspominam i mogłabym o niej najdłużej opowiadać. A to są moje zdjęcia, moje pierwsze zdjęcie, jak pojechałam na podróż służbową, lubię te podróże służbowe, do LA i to jest takie moje pierwsze zdjęcie. Wysiadłam z lotniska, wypuścili mnie w końcu z tej puszki po tylu godzinach, no i zrobiłam to zdjęcie. Taka jestem z niego dumna. A w środku to jest biuro, też mnie tak strasznie, tak mi się strasznie spodobało, że tak super kojarzę po prostu to zdjęcie, musicie je zobaczyć. Nie macie wyjścia. Tak jak mówiłam, no ta praca była super, ja się też tam bardzo rozwinęłam. Miałam okazję rzeczywiście być takim menadżerem ludzi, ale też menadżerem produktu. Do tych Stanów pojechałam nie na wakacje, tylko tak naprawdę do Disneya. Fajna sprawa, nie? Polecam. Niestety oczywiście nie zobaczyłam parku, zobaczyłam tylko restaurację, którą miałam później zaprojektować.
także w tych Simsach, o których wspomniałam, no także połowicznie w końcu to podróż służbowa. No ale zdecydowałam się, że trochę czas ruszyć w drogę i może robić coś innego. Ja już wtedy, po tej właśnie wizycie w Stanach odkryłam, że jednak nie bardzo chciałabym zarządzać projektem, ale raczej produktem, że to jest coś, co mnie interesuje, że fajnie mieć takie zaczepienie, że okej, robimy to i to jest, ja wszystko o tym muszę wiedzieć, nie? Jak już mam coś robić, to muszę wszystko wiedzieć. Jak nie wiem wszystkiego, to nie traktuję tego jako coś, co ja się tym zajmuję, tylko ktoś inny. Więc już widziałam te swoje zapędy produktowe i zmieniłam pracę. Poszłam do kolejnej, takiej mniejszej firmy, tym razem takiego startupu, który zaczynał tak naprawdę tutaj działalność w Krakowie. Byłam chyba 10. osobą zatrudnioną. Było ciężko. Jak w tamtej poprzedniej firmie wydawało mi się, że robię jakąś agile'ową transformację, tak tutaj na pewno ją robiłam. To są pierwsze boardy, to są już kolejne boardy. Pokazuję je, bo one mają dla mnie bardzo duże znaczenie. Wydaje mi się, że bez tego taka praca produktowa w ogóle nie ma sensu, bez planowania, bez jakiejś takiej mapy myśli. Strasznie się do tego przywiązuję, strasznie też to lubię i lubię takie rzeczy tworzyć z zespołem. I jeszcze wtedy nie wiedziałam, jak bardzo, dopiero teraz zdaję sobie z tego sprawę. Pierwszy board to nasz pierwszy taki wielki planning, gdzie przyjechali ludzie pracujący w Mołdawii, przyjechali ludzie pracujący w UK. Trzeba było to ogarnąć nie tylko pod takim względem organizacyjnym, ale też bardzo kulturowym. Wcześniej pracowałam, nie wiem, w Accenture czy w Akamai z ludźmi tak naprawdę z innych miejsc, czy z Indii, czy na przykład właśnie z Brazylii. Ale tutaj oni wszyscy byli na miejscu, nie? Tam ci wcześniej byli online. To taka zupełnie inna sytuacja. Tutaj ci wszyscy ludzie byli w moim zespole. To ja byłam tą osobą, która była ich line managerem. No i jak tutaj zarządzać Mołdawią? No nie miałam wtedy do tego za dużo wiedzy i tak naprawdę dużo się nauczyłam. Dużo nauczyłam się pokory, dużo nauczyłam się tego, jak obsługiwać tak naprawdę nie tylko zespoły deweloperskie, ale tak naprawdę swoich stakeholderów, bo było ich dużo. W środku, jak widać, lubię robić zdjęcia, które są brązowe bądź takie sepiowe i to jest moje zdjęcie z Madrytu, gdzie pojechałam na kolejne warsztaty produktowe, tym razem już w roli takiej osoby produktowej. Zaznaczam tutaj bardzo tą różnicę między projektem a produktem, bo to jest rzeczywiście różnica, jeżeli jesteście w jakiś sposób zainteresowane rozwinięciem się w stronę zarządzania bądź produktami, bądź projektami, to warto się na początku zastanowić, co jest dla Was ważne i w jaki sposób patrzycie na swój późniejszy rozwój i w którą stronę warto iść. Ja zaczęłam od projektu, ale tak naprawdę nie wiedziałam o tym, że można pracować z produktem, więc warto to też wiedzieć troszkę wcześniej. Jak już wróciłam z tych warsztatów, to robiłam kolejny board, także postanowiłam go tutaj też przedstawić. On był troszkę większy, to były właściwie 3 stoły takie wielkie złożone, tak jakbyście tu 3 złożyły te stoły, to jeszcze 3 i jeszcze 3. Wielka sprawa, wielki projekt. Oczywiście wszystko się udało, ale zdążyłam stamtąd odejść przed tym, kiedy się to wszystko udało. Odeszłam ze względu na to, że trafiłam właśnie tutaj, trafiłam właśnie do Virtusa, gdzie w końcu zaczęłam prawdziwą pracę produktową i jestem bardzo zadowolona z tego, że ktoś dał mi szansę, pomimo że to moje doświadczenie było różne. Był to mentornik ludzi, było to zarządzanie projektami, zarządzanie jakimiś konkretnymi produktami, ale nie typowo praca taka, jaką chciałam, taką, jaką lubię wykonywać, czyli praca typowo z produktem. No tutaj też jest ciekawie, bo to nie jest jakiś zwykły produkt, nie? Wcześniej robiłam jakieś aplikacje mobilne, jakieś aplikacje, nie wiem, webowe, jakieś strony, wszystko, co było w jakiś sposób nawet niepoliczalne, a jesteś w stanie to zobaczyć. Natomiast tutaj trafiłam do projektu, który zajmuje się danymi. Danych nie jesteśmy w stanie zbyt zobaczyć. Możemy sobie zrobić jakąś UI-ową nakładkę, ale jednak wciąż są to dane. Jest to taka rzecz bardzo ciekawa i sama nie wiedziałam, jak do tego podejść. I ten strach przed pierwszym dniem w pracy był jeszcze gorszy niż wtedy, kiedy musiałam odebrać ten pierwszy telefon po holendersku. Strach nie ze względu na to, że nie wiem, co robić,
Nie ze względu na to, że nie mam tego doświadczenia, tylko ze względu na to, że jest to coś nowego. Wydaje mi się, że jakby tutaj jest sedno tego, co chciałabym przekazać, że warto jest korzystać z tego, co przynosi życie, z takich jakichś szans, które się pojawiają. Może nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego, że one się pojawiają, może przechodzicie obok tego. Ja jako, że zgłaszałam się do wszystkiego, byle nie pracować, no to udało mi się, nie? Udało mi się w pewnym momencie złapać tą szansę, w pewnym momencie zaczepić się o coś, co było dla mnie ciekawe. Jeżeli nie wiecie, co robić, próbujcie. Próbujcie wszystkiego po kolei, aż do momentu, kiedy nie znajdziecie czegoś dla siebie, czy też miejsca dla siebie. I ostatnie takie fajne zdjęcie. Moja pierwsza Wigilia, moje pierwsze takie większe spotkanie wirtusowe dawno temu. No może nie tak dawno, ale to było jeszcze spotkanie przed pandemią i ostatnie takie, które sobie dobrze wspominam. Pracuję w Virtusie już 2,5 roku, jak wiemy, przez ostatnie 2 lata pracowałam z domu, więc miło wspominam te chwile, kiedy jeszcze można było pracować blisko zespołu i zobaczyć ten zespół. I jeszcze jedno ostatnie zdanie, bo już na pewno jest za długo. Chciałabym, żebyście próbowały, żebyście się nie bały. Strach jest paraliżujący. Ja naprawdę często się tutaj na tym krześle słuchałam dziewczyn, sobie myślę, Boże, no zemdleję. Po prostu zemdleję, nic tutaj nie zobaczycie. Dziewczyny może tam przejadą prezentację i skończymy. Ale jednak trzeba próbować, trzeba dążyć do tego, co sobie człowiek założył i się tego nie bać. Jeżeli będziecie się bać, to zatrzymujecie swoją karierę, zatrzymujecie tak naprawdę swój rozwój. Nawet tutaj na sali jest koleżanka, która przyszła posłuchać tylko po to, żeby wysłać CV. Więc mam nadzieję, że to zrobi. Dziękuję bardzo.